Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale i dzisiaj zapraszam na Q&A. No dobra, powinniśmy chyba już zacząć. To jest dosyć nietypowe Q&A na tle wszystkich poprzednich na kanale, których i tak wiele nie było. Z tego powodu, że nie jest to nagranie w jednym miejscu, tylko powiedzmy na chodzie. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, ale jak się okazało, dość skomplikowanie byłoby tak ustawić, prawda, tutaj telefon ze statywem, żeby jakoś ładnie to wykadrować, więc stwierdziłem, że dobra, to zrobimy z tego, prawda, trochę takiego Q&A vloga. Tyle, że to nie vlog. Ale już bez zbędnego pitolenia, bo ja powiedzmy też mam troszeczkę rzeczy dzisiaj do zrobienia. Muszę sobie tu na drugim telefonie szybko znaleźć... O, pytanka, właśnie. Jest ich dużo, bardzo dużo. I zaczniemy sobie akurat tutaj w pierwszej kolejności mi wpadł Adam Tundowski. Dziękuję Ci bardzo za podesłanie pytań. No to tak. Najlepszy rok według Ciebie na kanale jaki był? Będę odpowiadać na niektóre pytania nie rozgadując się specjalnie, żeby ten film nie trwał godzinę. Tylko się zmieścić może chociaż w 20 minutach byłoby świetnie. Dlatego po prostu powiem, że 2021. Czy powrócisz do niektórych starszych serii, na przykład Plants vs Zombies 1, Bloons TD6, Minecraft i tak dalej? Minecraft to Minecraft, on jest tylko na live'ach i to czasami. Baloniki nie sądzę, żeby powróciły. Plants vs Zombies 1 jak najbardziej. Jak najbardziej może od czasu do czasu, jak nie będę miał co nagrywać, to właśnie sobie do jedynki powrócę. Chociaż raczej będziemy cisnąć dwójkę jak już. Ale jedynka też pewnie kiedyś się pojawi. Jako taki nostalgiczny powrót. Dalej. Mamy użytkownika Puszek Bounty. W ogóle bardzo dziwny nick. Zmień go proszę. Albo nie wiem, whatever. Czy z okazji 5-lecia kanału będą odtwarzane najbardziej symboliczne momenty z historii kanału? Na przykład filmiki z Jaworek lub usunięty challenge 10 minut na tak? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Co do filmików z Jaworek, będą vlogi z Jaworek, już to chyba kiedyś mówiłem i na live'ie i w ogóle, więc tu nie ma wątpliwości. Natomiast odtwarzanie jakichś starych filmów czy coś, no jest to problem, ponieważ czasy się mocno zmieniły. Te filmy są zresztą już usunięte, nawet nie pamiętam dlaczego. I powiem szczerze, że ciężko byłoby się zebrać, żeby je odtwarzać, bo do tego potrzeba więcej niż mnie. Tak bym to ujął. Ale kto wie, gdyby się taka okazja kiedyś natrafiła, kto wie, może Was jeszcze zaskoczę w te wakacje. Może nie mówię nie, nie mówię też tak. Jakby wszystko może się wydarzyć. I dziękuję oczywiście za nadesłanie pytań. I teraz Andrzej Darlicki. Dziękuję za pytankę. Czy jest planowana Zielona Przygoda 2? Oret. No powiem szczerze, że plany były. Plany były i to nie od dziś, nie od roku, dwóch, tylko od 2022 roku było coś robione w tym temacie, znaczy robione. To były takie bardziej luźne pomysły. Zresztą jak pamiętacie sezon Zielonej Przygody 3, 4, niedokończony 5 i ta cała reszta to było pierwotnie jako Zielona Przygoda 2. Ale ja w pewnym momencie stwierdziłem, że podłączę to do jedynki, żeby nie robić zamieszania. I tak też się stało. Więc w teorii Zielona Przygoda 2 istnieje, ale w praktyce nie istnieje. W sensie ta seria jest już zakończona, niedokończona, porzucona i w ogóle. I raczej nie będzie reaktywowana z tego samego powodu,
co takie 10 minut na tak. Do tego potrzeba ludzi. I to konkretnie tych z oryginalnej Zielonej Przygody z 21 roku. A to raczej się nie wydarzy. Nawet w tym roku były, choćby z Filipem tak trochę gadaliśmy o tym. I bym powiedział, że może byśmy coś zrobili w dwójkę, ale z drugiej strony nie byłoby to dobre. Dlatego nie chciałbym odtwarzać Zielonej Przygody tylko po to, żeby ją odtworzyć. Nieważne, czy tam w bardziej dorosłym stylu, bo to nawet nie ma znaczenia. Ale wiecie, w dwie osoby no nie byłoby to dobre. Zresztą wyniki Zielonej Przygody właśnie z sezonu 3, 4, niedokończonego 5 świetnie obrazują, że co najmniej 4, 5, a najlepiej to w ogóle 6 osób. Więc raczej nie spodziewałbym się jeszcze kiedyś Zielonej Przygody. Trochę smutno, wiem. Ale no, co mogę na to poradzić? Kiedy powstanie film pełnometrażowy z Plants vs Zombies Plush? Ojej. To jest trudne pytanie, bo obiecałem chyba... Tylko teraz nie pamiętam, kurczę, kiedy to obiecałem. Czy 3 lata temu obiecałem nawet już? Że film pełnometrażowy, czyli taki godzinny, albo nawet jeszcze dłuższy, że kiedyś tam sobie powstanie. No kiedyś musi powstać, bo jest obietnica. Ja nigdy nie powiedziałem, kiedy ten film powstanie. Powiedzmy, że w tym roku były nawet przymiarki pod to. Ale na razie nie mogę się zdecydować na taki projekt. No bo jest to duży projekt, duża rzecz. Tak jak film pełnometrażowy z Zielonej Przygody, który akurat okazał się wielkim sukcesem na tamte czasy. I do dziś jest jedyną pełnometrażówką. To jednak Plants vs Zombies Plush troszeczkę jest inna sytuacja. Powiedzmy, że wyniki serii są jeszcze chwiejne. Nie mam pewności, czy robiąc taki film, czy gdyby taki film, taka pełnometrażówka weszła, czy ona miałaby, słuchajcie, dość duże zainteresowanie, oglądalność i wyniki, bo jak wiecie, jeżeli ja poświęcę kupę czasu, żeby zrobić jakiś, nie wiem, no coś z Plants vs Zombies Plush takiego mega wielkiego, a to potem, wiecie, nikt tego nie obejrzy, no to no nie byłoby fajnie. Oczywiście kiedyś no będę musiał podjąć to ryzyko. Sezon 4, który teraz tydzień temu się skończył, pokazał mi też, że jednak Plants vs Zombies Plush jeszcze nie umiera i że nawet w zasadzie trochę urosło. Chociaż w ankietach to tak bardziej spada niż rośnie, ale wynikowo, jeśli chodzi o sezon, było dobrze, nawet bardzo dobrze. Zobaczymy i co tutaj sezon 5, jakie wyniki. Bo ja też nawet pierwotnie był pomysł na to, że ta cała fabuła, która się będzie działa w Jaworkach, że z tego zrobić film, że zamiast sezonu 5 zrobić film, ale że ryzyko jest jeszcze za duże i też w sumie jest to ogromne nakłady czasu i pracy i energii, wszystkiego, bo jednak Zielona Przygoda nie miała aż tak wielkich potrzeb montażowych jak Plants vs Zombies Plush. Jeden taki kilkuminutowy odcinek to jest czasami nawet ponad pół godziny. Co no teoretycznie pół godziny, co to jest, prawda? Ale zobaczcie, że powiedzmy 7, 8, 10 minutowy odcinek to jest pół godziny. Tak w przybliżeniu. To ile czasu zajmie ponad godzinny film? Dużo. Bardzo dużo. Więc póki co to jest raczej
odległa kwestia, żeby ten film powstał. Będzie sezon 5, który będzie, mam nadzieję, też bardzo dobry, zaskakujący i taki przełomowy. No w tym roku niczego już po sezonie 5 się z Plants vs Zombies już nie spodziewajcie. Trzeba trochę odpocząć też od tej serii i też jakieś inne rzeczy porobić, a inne rzeczy troszeczkę się nam powoli szykują, jak choćby Plants vs Zombies Road Trip. Tam się dzieją rzeczy jakieś i mają się dziać, więc no to jest i tak bardzo mocno rozbudowana seria. Myślę, że nie ma potrzeby nawet robienia filmu, choć kiedyś no on będzie musiał powstać. Dalej, czy PVZ Plus wróci kiedyś do sezonów? Co? Wróci kiedyś do sezonów, że... W jakim sensie? Musisz doprecyzować pytanie w komentarzu i ci na to pytanie wtedy po prostu odpiszę na nie. Bo jest troszeczkę niedoprecyzowane i trochę takie nielogiczne. Jeśli chodzi ci o to, tak domyślając się maybe, czy Plants vs Zombies Plus wróci do starych rzeczy, swoich starych rzeczy, wiecie, stare postacie, tam lokacje i te inne rzeczy, to tak. Nawet w sezonie 5. O ile o to chodziło. Musisz napisać, o co ci chodziło. Czy powróci kiedyś intro? Nie. Intro nie powróci, to jest zbędny zapychacz czasu. Wiem, że odkąd usunąłem ostatecznie intro, to była lepsza oglądalność. Jest lepsza oglądalność, więc nie ma żadnych w ogóle powodów, żeby do intra wracać. Choć jest to fajna ciekawostka, że coś takiego kiedyś było. Ale no mówię, intro po prostu nie ma już sensu, ani znaczenia, ani w ogóle potrzeby. Więc no cóż, mam nadzieję, że cię to nie smuci, że intro nie wróci. I teraz mnóstwo pytań, chociaż na niektóre mogę bardzo szybko odpowiedzieć. Od CO2. Dzięki za pytanka. Twój ulubiony kolor? Zielony. Wiadomo. Które miasto oprócz Gdańska bardzo cię fascynuje? Żadne miasto mnie nie fascynuje. W sumie Gdańsk nawet mnie nie fascynuje. Ale takim drugim moim ulubionym miastem po Gdańsku jest Szczawnica. A czemu? Dowiecie się za jakieś chyba miesiąc. Jak będą wlatywać vlogi z Jaworek, Szczawnicy i tak dalej. Co cię skłoniło do utworzenia tego kanału oraz serii na tym kanale? Jezu, serii jest bardzo dużo. Co do utworzenia kanału, no to po prostu pewnego razu w 2020 roku, to były wakacje, razem z Filipem i Kacprem jakoś tak naturalnie przyszło, że kanały na YouTube robimy. I zaczęliśmy robić. Ja jeszcze zanim kanały na YouTube, to była grupa Team Articuno, jeszcze istnieje, chociaż nie ma się najlepiej. I tam były, wiecie, tam były czasem live'y, jakieś takie rzeczy różne. Można powiedzieć, że Team Articuno było takim zalążkiem do tego kanału. Bo było też przed kanałem, to swoją drogą. I wiecie, jak już się zaczęło nagrywać, przynajmniej w moim przypadku, to tak trochę to rośnie, ludzie przychodzą, odchodzą, wiecie, no jak to jest. No i tak już zostało, że nagrywam do teraz. Powiem wam, że jestem niesamowicie, muszę kiedyś, zwłaszcza w Jaworkach, zwrócić uwagę, jak bardzo ten kanał zmienił się pod aspektem technicznym, wizualnym i w ogóle jak wiele poszło naprzód. Czego no ja jestem dumny, że to tak poszło naprzód. Nie ukrywam. A serie, no to były na początku gry, kolejne gry, vlogi. Zielona przygoda, to był przełom, potem ona upadła, potem trzeba było
tu niedokończone wątki, trzeba coś zamiast zielonej przygody. Tak powstało Plants vs. Zombies Plusz, które zastępuje zieloną przygodę już od 3 lat. Miało zastępować tylko na jakiś czas, dopóki zielona przygoda nie wróci, już nie wróciła. A Plants vs. Zombies Plusz się przyjęło i stało główną serią tak naprawdę na kanale, która w ciągu roku dalej zajmuje najwięcej miejsca przez system 1 film w tygodniu. Ja się staram troszeczkę jednak tą serię spychać na bok, bo jednak bardzo zajmuje miejsce w ciągu roku, prawda? Dobra, lecimy dalej. Co Ci się najbardziej podoba na stogach? Myślę, że świetnym przykładem jest to nagranie. To wszystko dookoła. Zaraz wyjdziemy tą ścieżką, to jeszcze. Także tu myślę, że odpowiedź jest oczywista. Nie muszę jej nawet mówić, bo to się mówi samo za siebie. Jaki kraje chciałbyś zwiedzić? No jest tego trochę. Na pewno Grecja, na pewno Hiszpania, na pewno kraje skandynawskie. Skandynawia jest tak śliczna. Myślę, że Islandię, Londyn, Wielką Brytanię. Tak w sumie z grubsza to chyba wszystko. Powiem szczerze, że bardziej to w miejscach mógłbym więcej powiedzieć, chociaż nie wszystkie kojarzę i znam. No, także to takie najważniejsze kraje, które może kiedyś bym chciał odwiedzić. Lubisz czytać książki? Jeśli tak, to które Cię fascynują? Ja czytam książek szczerze dość niedużo. Po prostu nie mam na to zwyczajnie czasu. Jednak technikum to jest bardzo czasochłonna rzecz. Jeszcze do tego kanał na YouTubie, jeszcze do tego inne rzeczy prywatne, jeszcze działalności polityczno-społeczne. To zabiera dużo czasu, ale jak już czasem czytam, głównie w pociągu, raz w roku, to jak ta książka się nazywała? A tak, antropogeniczne zmiany w środowisku przyrodniczo-naturalnym. Podręcznik na studia do ochrony środowiska. Jestem teraz na 400 którejś stronie, stron jest prawie 1000. To jest jedyna książka, którą obecnie czytam i w ogóle ta tematyka ochrona środowiska i w sumie nic poza tym. Zawód, który bardzo byś chciał wykonywać. Ochrona środowiska. Specjalista do spraw ochrony środowiska. No, nie wiem, regionalny dyrektor ochrony środowiska. No, ochrona środowiska. Tak w skrócie. Tych stanowisk w ochronie środowiska jest od cholery. I wszystkie są dosyć dobrze płatne. To tak nawiasem mówiąc. Jakie masz drugie imię, o ile je masz? Nie mam. Piosenkarz, piosenkarka, którą bardzo lubisz ze względu na przykład na śpiew, rodzaj wykonywanej muzyki. Jest jedna. Z Polski. Chociaż ja tak muzyka i piosenki to raczej trochę nie moja bajka. To jak już bym miał powiedzieć, to Aria Martelle, zwłaszcza utwór Koniec. Utożsamiam się z nim od 28 kwietnia. Co sądzisz o damskich formach typu lekarka, ministra, kucharka, psycholożka? Mi to bez różnicy. Jakby niech każdy sobie mówi jak chce. To jest jego sprawa. Według mnie. Jakie masz marzenia? Być znów z Puszkiem. I na tym lista się kończy. Lubisz luksusy? Czy ja wiem? Jakby nie można też żyć w biedzie. To nie jest to fajne. Ale według mnie takie luksusy jak w filmach i w ogóle to psują człowieka. Zwłaszcza w kontekście takim psychologicznym. Świetnym przykładem jest Markus Persson, który zarobił na sprzedaniu Minecrafta. Ma wszystko, co może chcieć, a mimo wszystko nie jest szczęśliwy. Chciałbyś mieć dziewczynę i założyć rodzinę? Tu nie wypowiem się.
Nie wypowiem się dlatego, że to jest bardzo osobista sprawa. Nie mam nawet na ten temat żadnych przemyśleń. Nigdy o tym nie myślałem i nie zastanawiałem się. I raczej nie jest to coś, co w moim życiu ma jakąś większą wartość i nie uważam tego za coś, co jest istotne. Dla mnie. Masz rodzeństwo? Nie. Co najbardziej lubisz w lecie? Wakacje. Co lubisz jeść, pić, a czego nie? Ja lubię większość rzeczy. To bym mógł wymieniać i wymieniać. A czego nie, no to... Czaple. 3 czaple w ogóle na horyzoncie. Zrobię wam zbliżenie. Odleciały. Przykro mi teraz. Także z jedzenia raczej lubię wszystko w sumie. Nie ma jakoś tak rzeczy, których nie lubię. Jeśli chodzi o picie, to na przykład nie lubię energetyków. Gardzę energetykami, w ogóle jak można pić, to świństwo. Chociaż sam nigdy nie piłem, ale wiem, jakie mogą być konsekwencje picia tego syfu, więc dlatego tego tak bardzo nie lubię i w ogóle powinno być to zakazane, w ogóle zaprzestać produkcji. Tak samo to się tyczy tych wszystkich alkoholi, prawda, papierosów, narkotyków i co oni tam jeszcze te ćpuny wymyślili. Jakby wyglądało twoje idealne życie? Jakby się opisał? Jednym słowem. Dobra, może nie jednym słowem. Moje idealne życie to jest życie z puszkiem. U boku puszka, tak jak powinno być. Na niczym innym mi tak nie zależy jak na życiu z puszkiem. To jest moje idealne życie. Życie z puszkiem. No takie są fakty. No cóż, odpowiedziałem już na wszystkie pytania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film niektórym coś rozjaśnił na mój temat, z czegoś się dowiedzieliście. I do następnych odcinków. Na razie.